Czołem. Większość ludzi, patrząc na taką czapkę, widzi tylko kolor i krój. I bardzo dobrze, ale w tej konkretnej jest 160 lat historii i klimat jednego obszaru Irlandii. I jest w niej coś jeszcze. Coś, co zdradza, że to nie jest tylko modny gadżet na sezon, ale rzecz na lata. Zaraz Wam pokażę, po czym to poznać. Kiedy bierzemy czapkę do ręki, zwykle patrzymy, czy nam w niej do twarzy i czy kolor pasuje do reszty naszej garderoby. Ale jeśli lubimy rzeczy, które starzeją się razem z nami, warto spojrzeć trochę głębiej. I dokładnie o tym jest ten materiał i ten konkretny drop czapek. Ten tweet pochodzi z Donegalu, regionu Irlandii, gdzie wiatr od oceanu i deszcz to codzienność. Ludzie nie potrzebowali tam stylówki, tylko ubrania, które pozwolą im pracować na zewnątrz w paskudnej pogodzie. Magi, tkalnia, z której jest ten materiał, od 160 lat robi rzeczy utkane, by pomagać i chronić, a nie lansować się na wybiegach. To jest Donegal Tweed. Chropowaty z wyglądu, ale miękki w dotyku. Jeśli przyjrzysz się bliżej, zobaczysz kolorowe kropki w przędzy. To nie błąd, ani źle oczyszczona przędza. W tych kropkach, nazywanych nopkami, jest zawarty cały krajobraz Donegalu. Szarości skał, zielenie traw i mchów, rudości, fiolety wrzosowisk, a czasem morskie niebieskości i zimnego Atlantyku. Sam materiał to jednak dopiero połowa historii. Z dobrego tweedu można zrobić zarówno świetną czapkę, jak i średnią. Liczy się krój, szwy i to, jak czapka zachowuje się na głowie po kilku sezonach noszenia. I tutaj wchodzi Sterkowski. 100 lat szycia czapek w warszawskiej manufakturze. To nie jest marka wymyślona pod social media, tylko rodzinne rzemiosło, które pamięta czasy, gdy czapka była narzędziem, tak jak buty czy rękawice. W tym dropie połączyliśmy irlandzki tweet z Donegalu z polskim doświadczeniem szycia czapek do codziennego noszenia. Jak to się przekłada na konkretną czapkę? Kiedy ją zginasz w rękach, jest mięsista, a nie sztywna jak karton. Kiedy ją zakładasz, nic nie wbija się w czoło i nie odstaje tam, gdzie nie trzeba. To jest efekt setek poprawek konstrukcji i krojów. Są też detale, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale czuć po kilku latach. Sposób prowadzenia szwów, dzięki któremu czapka układa się na różnych głowach, a nie tylko na jednym idealnym manekinie. Wykończenie środka, tak, żeby po całym dniu noszenia nie mieć wrażenia odciśniętego czoła. Jeśli lubicie rzeczy, które nie świecą wielkim logo, ale dają satysfakcję z tego, jak są zrobione, to właśnie w nich widać bardzo wyraźnie różnicę między fast fashion a rzemiosłem, w którym czapki i kapelusze szyją nie szybkie szwaczki, a pedantyczne krawcowe. W tej jubileuszowej serii odtworzyliśmy z archiwum też nasze stare logo. A na koniec prosta checklista, po czym poznać dobrą czapkę z tweedu. Po pierwsze, faktura i nepsy. Weź czapkę do ręki i zobacz, czy ten tweed żyje. Czy widać nieregularności, małe kropki, lekki chaos, który przypomina krajobraz, a nie idealny, równy raster z drukarki. Po drugie, konstrukcja i szwy. Spójrz, jak są prowadzone łączenia paneli i jak wygląda daszek. Dobra czapka z tweedu nie powinna tracić kształtu po jednym sezonie, ani wyglądać, jakby miała się zaraz rozpaść. A po trzecie, wnętrze. To jest detal, który w naszych czapkach lubię najbardziej. Od środka masz wykończenie bez poliestru i innych plastików. Dzięki temu bawełniany potnik i podszewka oddychają razem z wierzchnią warstwą. Jeśli takie podejście, materiał robiony z historią, rzemiosło zamiast sezonowej mody i rzeczy robione na lata jest Ci bliskie, to ten drop czapek z Donegal Tweedu od Magii i Sterkowskiego może Cię zainteresować. Link i wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.